Cześć wszystkim! Dzisiaj mamy dla Was kolejny unboxing razem ze SmartMe. Tym razem mamy dla Was Raspberry Pi 4B. Ten mini komputer pozwoli Wam na postawienie systemu Home Assistant albo Home Bridge i zobaczmy, co się znajduje w pudełku, które mamy ze sklepu Botland. Tam, gdzie kupiliśmy, sprawdzamy, co jest w środku. Patrzymy, co znajduje się w środku i wyciągam po kolei. Dobra. Kabel ethernetowy, żeby nasz mini komputer miał dostęp do internetu. Tutaj widzę, że mamy kabel HDMI do mikro HDMI, żebyście sobie podpięli na przykład do monitora. Samo Raspberry, zaraz je otworzymy i zobaczymy, co się znajduje w środku. Zasilacz. Karta SD, to jest karta 16 GB, powinna spokojnie wystarczyć. I obudowa. Więc sprawdźmy teraz, co znajduje się w poszczególnych opakowaniach. Na początek gwóźdź programu, czyli Raspberry Pi. To jest wersja z 2 GB RAMu. Malutkie opakowanie. Tutaj widzę, że jest napis Open Here. To znaczy, że tu otwieramy. I wyłania nam się. To nie jest komputer, jaki macie przed oczami w tym momencie, jeżeli jesteście w jakimś sklepie typu MediaMarkt albo coś takiego. Nie, to jest mini komputerek i tutaj mamy, tak wygląda. A poza tym, że mamy tutaj mini instrukcję. No i całkiem długą instrukcję w kilku językach. Wygląda profesjonalnie. Przejdźmy dalej. Zasilacz impulsowy. Podejrzewam, że będzie zwykłym zasilaczem, aczkolwiek pisze tutaj, że jest kompatybilny z Raspberry Pi. USB-C. No i proszę, żeby Raspberry miało zasilanie. Kolejna jest obudowa do naszego mini komputera, którą musimy sami sobie poskładać. Tutaj mamy elementy boczne, górę oraz spód i dołączony wentylator wraz z wszystkimi śrubkami. Dajcie mi teraz parę minut, a zaraz Wam pokażę, jak wygląda nasz cała złożona. Mamy to. Mini komputer Raspberry Pi 4B w obudowie razem z wentylatorem. Co prawda 5 minut to nie było, ale słońce jeszcze jest, więc nie jest tak źle. Jeżeli sami zastanawiacie się, jak to wszystko złożyć do całości, to artykuł już wkrótce na SmartMe oraz o wiele więcej artykułów, które będziemy mogli dzięki niemu napisać, zarówno z obszaru Home Assistant, jak i Home Bridge. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału oraz lajkowania naszych filmów i do zobaczenia następnym razem.